Dzień dobry, dziś mówimy z Berlina w kolejnym City Breakowym vlogu. Pozdrawiamy Was ze słynnego Checkpoint Charlie, ale nie o słynnych miejscach chcemy dzisiaj opowiadać. Skupimy się na Berlinie Wschodnim, będzie kolorowo, będzie pysznie, będzie ciekawie, także zapraszamy. Oglądajcie z nami. Mur berliński to najsłynniejszy symbol zimnej wojny i żelaznej kurtyny. System umocnień o długości 156 km, w którym najważniejszy był mur, dzielił Berlin i rodziny przez 28 lat. Mierząca 1316 metrów galeria sztuki na świeżym powietrzu nad brzegiem Szprewy we Friedrichshain jest najdłuższym ciągłym fragmentem muru berlińskiego, który wciąż istnieje. Zaczęła powstawać zaraz po upadku muru, a swoje prace stworzyło tu 118 artystów. Jesteśmy w największej galerii świata pod gołym niebem, East Side Gallery w dawnym Berlinie Wschodnim, która powstała na szczątkach dawnego muru berlińskiego. Jeżeli idziecie wzdłuż muru i zobaczycie nagle bardzo dużą kolejkę, to możecie być pewni, że jest to mural uwieczniający słynny pocałunek przywódców Związku Radzieckiego i DDR-u. I tutaj są zawsze tłumy, są kolejki w oczekiwaniu na to, żeby można sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie. Dawny mur berliński, właściwie galeria, która powstała na jego pozostałościach, to jest naszym zdaniem punkt obowiązkowy do odwiedzenia podczas pobytu w Berlinie. Bardziej obowiązkowy niż różne atrakcje w Berlinie Zachodnim, ponieważ po pierwsze to jest piękna sztuka, a po drugie ten mur i prace, które na nim powstały, przypominają nam o tym, czym są reżimy totalitarne, szczególnie w sytuacji, gdy mamy rok 2022, za naszą wschodnią granicą mamy wojnę. Czasy się zmieniły, a Rosja się nie zmieniła. East Side Gallery biegnie wzdłuż Szprewy w dzielnicy Friedrichshain. Dziś nabrzeża tętnią życiem, podobnie jak pobliskie parki, które są pełne młodych ludzi. Friedrichshain to obecnie ulubiona dzielnica studentów, którzy dobrze się tu czują i chętnie przenoszą. Celowo wam pokazuję to miejsce, chociaż powinniśmy tutaj być wieczorem, a nie w ciągu dnia. Budynki dawnej stacji kolejowej i tutaj wieczorem toczy się życie, taka hipsterska dzielnia. Może tutaj, jeżeli będziemy mieli chwilę czasu, wrócimy. Jest sobota i tak pytam, to gdzie ty mnie zabrałaś w ogóle znowu? Na ryneczek, żebyś się czuł jak w domu. No to jest zupełnie w Berlinie jak w domu, powiem ci, taki ryneczek, że ja w ogóle jestem pełen szczęścia, jak to widzę. Ale tutaj jest bardzo dużo takich ryneczków. Przy każdym parku, przy każdym placu jest w ogóle genialnie. Mnóstwo Ja jestem zaskoczony, słuchajcie, zapach serów, takich naprawdę dobrych farmerskich serów, dobre pieczywo. Oni tutaj też umieją w jedzenie. Ale widziałam przed chwilą też bardzo fajne, kolorowe kimona, więc kto wie? No znaczy już tak naprawdę to wiemy, jaki był podtekst, to nie chodziło o ryneczek. Tylko o kimona, co? No dobra, idziemy dalej pooglądać, pokażę wam zaraz, ale naprawdę wygląda to dobrze. Ryneczków w Berlinie Wschodnim może jest sporo, ale Boxhagener Platz jest jeden, a na sobotni market ludzie potrafią tu przyjeżdżać z całego świata. To był wkręt jednak, Dorys, co? Z tym targiem. Jarek, ale to nie jest moja wina, to Cebula poleciła ten targ tutaj. Nie, no fajno, ale poleciła chyba z tego powodu, tak? Nie, ale to chyba lepsze. Nie, bo tam to biorę na 100%, ale już jak jestem, może sobie wezmę w ogóle dwa. Just one side.
Berlinie zatrzymaliśmy się w sieci AO Hostel, AO Friedrichshain, który jest położony bardzo blisko muru berlińskiego, a właściwie tej galerii East Side Gallery. I tutaj w AO Hostel też jest fragment, zobaczcie, muru berlińskiego. Tu przede mną jest recepcja, obok wygodny parking, jeżeli ktoś przyjeżdża samochodem. Tu mieszkamy w tym budynku, zaraz Wam pokażę też ujęcia z wnętrza pokoju. Są rowery do wynajęcia. Wejdźmy do recepcji, pokażę Wam jeszcze, jak wygląda recepcja. To jest to miejsce, a tu jest takie miejsce, gdzie można sobie spokojnie też wieczorem posiedzieć i ten bar jest otwarty do godziny 11. A tu jest jeszcze jedno miejsce, przejdę na wylot i tutaj można zjeść śniadanie, jeżeli jest pogoda, a jeżeli nie, to jemy śniadanka w tym budynku. Także polecam. Sieć AO Hostel sprawdzona wcześniej w Dreźnie podczas naszego pobytu w Saksonii. Tutaj podrzucam Wam kartę do tego filmu, ponieważ pobyt w Saksonii naprawdę bardzo dobrze wspominamy. Jako że nasz trip do Berlina jest po miejscach nieoczywistych i również takich kulinarnych, wpadliśmy do knajpki, która nazywa się Wencheng. Jest polecana przez specjalistów kulinarnych, przez krytyków kulinarnych. W tym miejscu jest robiony własnoręcznie makaron i w ogóle jest bardzo dobra chińska kuchnia. Generalnie chińska kuchnia, powiem Wam, w Berlinie smakuje o niebo lepiej niż ta w Chinach. Testowaliśmy, mamy trochę doświadczeń i zdecydowanie na chińską kuchnię wolimy do Berlina. Już się dowiedziałem od Dorotki, że to miejsce znalazła u Macieja Je, także bardzo dziękujemy za polecenie. Dawno nie jadłem tak delikatnej jagnięciny i wołowiny i w ogóle rewelacyjny makaron ręcznie robiony. Absolutna polecajka tego miejsca. A tu jeszcze dobre kulinarne adresy we Friedrichshain. Dwie wietnamskie knajpki na sąsiednich ulicach. Pierwsza to kuchnia Saigonu, Ben Thanh. Druga nazywa się Umami. Obydwie sprawdzone i warte odwiedzenia. Cenowo bardzo podobne. Po takich smakołykach nabraliśmy ochoty na dalszy spacer. Droga prowadziła nas w stronę Kreuzberga w zachodniej części miasta, przez dawny most graniczny Oberbaum. Wiecie, że ten zielony ludzik w kapeluszu na sygnalizacji to wyróżnik Berlina Wschodniego, a właściwie całych wschodnich Niemiec. Nazywa się Ampelmann i na zielonym idzie zamaszyście przed siebie, a czerwony stoi z rozłożonymi rękoma. Wyróżnikiem Berlina Wschodniego są też tramwaje. W zachodniej części miasta jeździ metro, czyli U-Bahn oraz szybka kolej S-Bahn. Burgermeister Tor to słynna burgerownia, która powstała w miejscu dawnej toalety na trasie tramwaju. Na śniadanko wpadamy do Annelies na Görlitzer i taka podpowiedź, jeżeli jest to takie miejsce jak to polecane, warto być wcześniej, knajpa jest otwierana od 10, my jesteśmy 15 minut wcześniej, już są kolejki do stolika wewnątrz. Miejsce polecane z kilku powodów. Wędzone żółtko, o ile dobrze pamiętam, Dorotka mówiła, w jajecznicy fajne krosanty, dobra kawa, a zaraz wszystko pokażemy i spróbujemy. Słuchajcie, dobrze, że ja powstrzymałem ruch, a nie, już nie powstrzymałem, bo już nie powstrzymałem. Jak smakuje? Przepraszam, że tak zaskoczyłem, a wygląda tak. Wędzone żółtko, bardzo dobrze wyglądający chleb. To hamburger z pikantną kiełbaską, kremową jajecznicą w bułce z sezamem, a na deser naleśniki z jagodami.
Przez Berlin przepływają dwie rzeki, Hawela i Szprewa, które łącznie z kanałami mają długość 200 km. Do tego miasto ma aż 1700 mostów. Zobaczcie za moimi plecami, jaka piękna miejscowa. Tam dalej jest Szprewa, tutaj przede mną jest Görlitzer Park, a tutaj są przepiękne knajpki na takim jednym z kanałów odchodzących od Szprewy. Pod względem liczby rzek, kanałów i mostów Berlin zajmuje pierwsze miejsce w Europie i bije na głowę Wenecję i Amsterdam. Berlińczycy uwielbiają tu spędzać czas wolny, podobnie jak w licznych parkach we wschodniej i zachodniej części miasta. A to nasze odkrycie na ulicy Kopeniker. Niezwykle ciekawy sklep z winami i destylatami i życzliwą obsługą, która pozwalała zdegustować wina na miejscu, co nie kryjąc, uczyniliśmy. Calvados? Tutaj jest Calvados. Grappa. Nie, ja jestem w szoku, co ten człowiek tutaj ma. Tak. Calvadosik masz, Calvadosik. Ale zamiast koniak. wolę właśnie A to tu jest. Tutaj jest whisky, brandy. Jestem w szoku, co ten człowiek tu posiada. Słuchajcie, bardzo dobry sklep z winami. Muskatel. A my zamiast do muzeum iść zwiedzać obrazy, oglądać, to my Co ty, Dorys, tak? No, Gdzie my trafiliśmy gdzie my znowu? trafiliśmy. Nie, to nie jest przypadek, wiesz? To są znaki. Tak jest. To jest dopiero hit na 5. piętrze Neukölln Arkaden przy Karl-Marx-Straße. Boże, że ja się nie pomyliłem. Jest rooftop, jest taki fajny punkt. Po prostu wejście z parkingu, kolejka i fajny punkt na sobotni wieczór, piątkowy wieczór, jak kto woli. No, po prostu absolutny hit. Ten rooftop nazywa się Klunkerkranich i sprawdziliśmy, że jest jednym z kilku ciekawych miejsc na dachach w okolicy, gdzie można spędzić miło czas. Nie wiem, czy to nam widać za moimi plecami, ale jest wieża telewizyjna na Aleksanderplatz. Miejscówka absolutnie turystyczna. W tym miejscu mamy wrażenie, że są sami lokalesi. No i pokazujemy wam takie jedyne miejsce w Berlinie Wschodnim. A kulinarną perełką Kreuzberga jest na pewno ta hala, wciąż jeszcze nieodkryta przez wielu turystów. Polecam wam to miejsce w Berlinie, Markthalle Neu. Pyszne smaki, miejsce, które przypomina mi nieco Mercado w Madrycie. Zresztą zobaczcie sami. W Markthalle Neu znaleźć można lokalne produkty, szczególnie z pobliskiej Brandenburgii, która od zawsze była zapleczem rolnym Berlina. Ale nie tylko. Mieszkańcy tutaj właśnie zaopatrują się m.in. w świeże owoce morza. Jako że zaczęło nam się robić piękne niedzielne południe, wjechaliśmy do berlińskiej dzielnicy Wilmersdorf, w której znajduje się Thai Park, a jest to ulubione miejsce spotkań, gdzie można popróbować niesamowitej azjatyckiej kuchni i to był jeden z takich najgłówniejszych powodów, dla których zrobiliśmy ten city break do Berlina. I teraz pooglądamy, kto z czym się wystawia. Thai Park to kuchnia chińska, wietnamska, tajska, wszystkie znane i nieznane nam smaki w wielu lokalnych odmianach. Thai Park to także miejsce, gdzie można w weekendy miło spędzić czas na rozkoszach kulinarnych. Że w tym miejscu taki jest typowy azjatycki street food. Ceny oczywiście street foodowe, więc można bardziej budżetowo zjeść naprawdę coś pysznego. Po prostu widziałem tyle wersji pad thaiów, ale pierożki dim sum,
Tak będę wam opowiadał. Co tu jeszcze? Są owocowe sałatki, są kokosy. Świeży kokos. 5 euro? Kurczę, dużo. Ale to wyjątek od reguły, bo reszta cen była zdecydowanie street foodowa. Powiem wam, że nasza konkluzja po odwiedzeniu Thai Park jest taka, że to idealne miejsce na spędzenie popołudnia, przedpołudnia, gdzie można wziąć sobie kocyk, położyć się obok w parku. Wystarczy znaleźć sobie fajny punkt i można mieć przegląd azjatyckiej kuchni i to naprawdę bardzo dobrej jakości. Pyszne, świeże rzeczy. Nie trzeba biegać po mieście. Wyobraźmy sobie, że chcemy na przykład spróbować kuchni wietnamskiej, to lecimy do jednego miejsca. Chcemy spróbować kuchni tajlandzkiej, lecimy do innego miejsca. A tutaj mamy wszystko w jednym. Także polecamy Thai Park. Właściwie to się nazywa Proisen Park. Polecamy również zostawienie lajka pod tym filmem, pod warunkiem, że Ci się spodobał, lub suba, jeśli jeszcze nie obserwujesz naszego kanału. Dodatkowe naciśnięcie dzwoneczka pozwoli Ci dowiedzieć się o kolejnych filmach z naszych podróży. Dziś na zachętę, a w przyszłości pokażemy też najciekawsze miejsca Berlina Zachodniego.